Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Oczywiście na samym początku chcę Wam wszystkim życzyć wesołych świąt Wielkiej Nocy, mokrego dyngusa, jak przystało na polską tradycję. Dalej idąc, porozmawiamy sobie troszkę o rzeczach, które może nie są jakimś tam palącym tematem, ale tematem, który powinien być brany pod uwagę przez nas kibiców, przez zarząd. Powinniśmy mieć to wszystko na uwadze. Pewnie po miniaturce domyślacie się, o czym mniej więcej będzie mowa. Także cóż, nie ma co czekać. 3, 2, 1, zaczynamy! No więc jak powiedziałem, miniaturka powinna troszkę nam zdradzić tajników tego, o czym będzie dzisiejsza rozmowa, o czym będzie dzisiejszy film. A mianowicie o piłkarzach, którzy tak naprawdę, jeśli by odrzucić to, ile czasu są nieobecni, no to na boisku, jeśli już grali, pokazywali się naprawdę z dobrej lub bardzo dobrej strony. Na pewno mieli wpływ na drużynę. Natomiast pozostaje jedno zasadnicze pytanie. No, ile oni na tym boisku byli? Tak, zliczając do kupy, odkąd są w naszym klubie, przez ile czasu oni ten dobry futbol pokazywali tak naprawdę. No, z nich wszystkich chyba najdłużej mimo wszystko chyba wytrzymał tak naprawdę Martinez, mi się wydaje, bo no miał tą długą przerwę, ale przed tą długą przerwą gdzieś tam troszkę grywał. W zasadzie mam takie dwie długie przerwy, tak? Teraz mamy bardzo długą przerwę też De Lichta, no, który jak grał, wiemy, no, dawał klasę, dawał poziom i naprawdę przyjemnie się oglądało jego grę na boisku, natomiast no, kolejny, który w tym momencie siedzi i się leczy gdzieś, nawet jakieś słowa nie są takie, że jakieś wieści płynące z klubu, że wiecie, że się zbliża, że wraca. Raczej skłaniamy się ku temu, że on do końca sezonu nie wróci. Już tak chyba były takie wiadomości. Także no sami widzicie, no trzecim do kolekcji jest Mason Mount, który jeśli ma formę, no i naprawdę potrafi zrobić różnicę na boisku, jeśli chodzi o ofensywę. Natomiast no, wielkiego pożytku z niego nie mamy. No, zagra 2-3 mecze, zaraz jakaś kontuzja. De Ligt, no może troszkę dłużej. Czasem mu się uda zagrać parę tygodni, kontuzja. Martinez pogra 3-4 miesiące, kontuzja. I wciąż mamy kontuzję. Wciąż mamy kontuzję u tych zawodników, to są, no wydaje się być po prostu kontuzjogenni zawodnicy. I czy na takich zawodników powinniśmy stawiać? To jest pytanie. Czy my powinniśmy budować swoją przyszłość na takich zawodnikach? My, którzy chcemy grać w Lidze Mistrzów, którzy chcemy walczyć o mistrzostwo Anglii, o puchar Anglii, czy my powinniśmy takich zawodników stawiać? To jest, po raz kolejny się pytam. No moim zdaniem, ja bym się nad tym poważnie zastanowił. Naprawdę bym się nad tym poważnie zastanowił. Bo no, wywalamy kupę pieniędzy na kontrakty tych zawodników, tak? Opłacamy ich dość wysokie kontrakty, natomiast no co mamy? No właśnie, niewiele. No właśnie tego wszystkiego mamy niewiele. Nie wiem, jakby do kupy złączyć te wszystkie ich gry razem, tej całej trójcy. Oczywiście są też inni zawodnicy, którzy łapią kontuzję, tak? O dziwo, no Luke Shaw się na razie trzyma, tak? Natomiast no wiemy, jakim on jest kontuzjogennym piłkarzem również, tak naprawdę. Jak już złapie kontuzję, to już trzyma go na bardzo długo. No ale skupmy się na tych trzech zawodnikach, bo no nie wiem, czy my powinniśmy iść w tym kierunku. I Martinez, i De Ligt to są środkowi obrońcy, to są dość kluczowe pozycje, tak, jeśli chodzi o drużynę. No od tego wszystko się zaczyna, tak, od pewnej bramki, ale też i od pewnej obrony. Natomiast w tym momencie, no widzicie, gramy duetem Maguire, Joro, czasami wchodzi tam Heaven. No trzeba coś nad tym pomyśleć, coś zmienić. Nie wiem, ja bym jednak poszedł w kierunku, żeby przynajmniej jednego z nich, z tej dwójki sprzedać, a kupić kogoś, no kto tak tych kontuzji nie łapie, tak? Na kogo można będzie liczyć, tak? Żeby nie była później sytuacja, że wiecie, dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy, nie wiem, pomocnika defensywnego, którego zresztą nie mamy, wstawiać na środek obrony. Tak bywało, tak, że grywał tam Casemiro. W tym momencie wiem, że Casemiro odchodzi. No wiadomo, kibice chcieliby, żeby został, no ale no już chyba podjął decyzję, że jednak będzie odchodził. Natomiast no mówię, no
gdzieś, no jak my możemy na kogoś liczyć, kogoś, kto w każdej chwili może złapać kontuzję, wiecie, otworzy lodówkę, przeziębi się, pójdzie do łazienki, nie wiem, mydło spadnie mu na duży palec i będzie miał opuchliznę i będzie mógł grać, no. No do takich sytuacji dochodzi tak naprawdę, bo to czasem no, z pozoru niegroźna sytuacja, rodzi kontuzję po prostu no, wielotygodniową, a wręcz czasem wielomiesięczną, tak? No, mamy też kontuzjowanego Dorgu, no ale o nim na razie wiele nie można powiedzieć, czy on jest kontuzjogenny, czy nie, bo to w zasadzie tak naprawdę dopiero jego pierwsza taka kontuzja, tak? Że dłuższy czas nie gra, ale już podobno wraca na boisko. Natomiast no, tutaj mamy, mówię, no, taką newralgiczną pozycję i no nie wiem, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, bo mi się wydaje, że no, mimo wszystko powinniśmy pomyśleć o sprzedaniu jednego z tych dwóch obrońców. I oczywiście, nie wiem, możecie też myśleć inaczej, ale ja jestem za tym, żeby, jeśli ktoś by się znalazł, który był w stanie zapłacić nam za Masona Mounta, ja bym go sprzedał. Ja bym go po prostu sprzedał. Nie mamy z niego pożytku. Co z tego, że wyjdą mu 2-3 mecze dobrze, jak później jest kontuzjowany, albo łapie tę kontuzję w meczu, albo w treningu i później jest wykluczony na wiele tygodni. Wiele tygodni, no nie widzimy go nigdzie poza gabinetami lekarskimi, gabinetami masażystów. No nie tak to powinno wyglądać. No nie tak to powinno wyglądać. My grube miliony wydajemy rocznie na pensje zawodników, tak? A pożytek z tego praktycznie żaden. Jeśli chodzi o tych czterech, bo jednak no, trzymajmy się też, że są również do tej grupy się zalicza, tak? Mówię, teraz jakoś cudem się trzyma, natomiast on w każdej chwili może się posypać, tak? W każdej chwili może się potłuc, niczym kryształowy, wiecie, dzbanek, tak? Także no, nie wiem, ale moim zdaniem nie powinniśmy się przywiązywać do nazwisk, do czegokolwiek i po prostu pomyśleć o wymianie stopniowej, nie mówię naraz, już teraz wszystko, ale stopniowej wymianie tych zawodników. Ja wiem, no, De Ligt, jeśli on jest w formie, jeśli on jest zdrowy, to jest mega obrońca i potrafi naprawdę sprawić wiele problemów w drużynie przeciwnej. Plus, no dobrze to się odnajduje w polu karnym, jeśli chodzi o wiecie, główkowanie i w jedną i w drugą stronę, czyli i w obronie, i w ataku, bo potrafi też bramkę zdobyć. I wszyscy się w sumie cieszyliśmy, że jak do nas przychodził, natomiast widzimy, jak jest z jego zdrowiem, co to jest, co tu się dzieje. Wiecie, mentalnie to jest naprawdę dobry zawodnik i on tutaj pasuje mentalnie i no, czasem się zastanawialiśmy, czy w przyszłości to nie on powinien zostać reprezentantem, jest przecież reprezentantem Holandii, ale czy nie powinien zostać kapitanem Manchester United, gdyby, wiecie, Bruno Fernandes kiedyś odszedł, czy nie on powinien przejąć tą opaskę. Natomiast, wiecie, no teraz z drugiej strony, no co nam z kapitana, który siedzi u lekarza cały czas, a nie ma go na boisku? Co nam z takiego kapitana? I mówię, mimo dużej sympatii do tego zawodnika i wiecie, no dużego, jakby to powiedzieć, docenienia tego, no, jakie posiada umiejętności, to jednak mimo wszystko, mówię, w takim dłuższym procesie budowy tej drużyny, planowania tego wszystkiego na przyszłość powinniśmy myśleć o stopniowej wymianie tych wszystkich zawodników. No nie możemy ich trzymać, płacić im pieniędzy za to, że siedzą albo w gabinecie lekarskim, albo w domu i oglądają na przykład mecze albo z trybun, albo sprzed telewizora. No nie po to ich zatrudnialiśmy, nie po to podpisywaliśmy kontrakty, żeby takie rzeczy miały miejsce. Nie wiem, no powinniśmy, jako sieć skautów, ta Manchester United powinna bardziej przebadać to wszystko, skupić się na zawodnikach, którzy nie są tak kontuzjogenni. Przejrzeć historię każdego zawodnika. Ile on był razy kontuzjowany w swojej karierze, jak długo był kontuzjowany. Nie podpisujmy na hura, na łapu capu tego wszystkiego. No. Przemyślmy każdy transfer, każdą sprawę. Wiecie, no zastanówmy się, czy jest warto, czy to jest inwestycja na lata, czy tylko my myślimy, żeby na daną chwilę zaspokoić naszą potrzebę. Na daną chwilę wiecie jak to jest. No mówię, wejdzie dobrze, zagra 2-3 mecze, może nawet zagra 2-3 miesiące, później dopadnie go jakaś kontuzja, z pozoru niegroźna. Zaznaczam, zwykle to u nas takie, że z pozoru jest coś niegroźne, a później ciągnie się tygodniami, czasem miesiącami. Dlatego no mówię,
To jest chyba pora, żeby zacząć myśleć o takiej stopniowej, powolnej, mówię, wymianie tego wszystkiego. Mówię, naraz wszystkich nie możemy pewnie wymienić i wiecie, wszystkich sprzedać i innych na ich miejsce kupić, bo to tak nie działa. Natomiast stopniowo można myśleć o takiej przebudowie. Ja mam nadzieję, że Michael Carrick ma coś takiego w głowie, że ma jakiś plan, że jeśli, to już o tym rozmawialiśmy w poprzednim filmie, kto nie widział, serdecznie zapraszam na film z Manchesteru, z Łukaszem z kanału Prosto z Manchesteru i tam w szerszej, że to powiem, rozciągłości omawiamy temat Michaela Carricka. Natomiast teraz tylko mówię, że po prostu mam nadzieję, że on ma jakiś taki plan w głowie i gdzieś w tym planie istnieje to, że jednak trzeba się głęboko zastanowić nad zawodnikami, którzy łapią tyle kontuzji i pomyśleć, co jest najlepsze dla naszej drużyny, tak? Nie możemy popadać w jakieś sentymenty, to, że ktoś tam kiedyś fajną bramkę strzelił, to, że ktoś tam fajny wślizg zrobił, a trzeba patrzeć, co drużyna potrzebuje tu i teraz i co nasza drużyna będzie potrzebowała w najbliższej przyszłości, tak? Mówię, jeśli chcemy grać w Lidze Mistrzów, a chcemy, jeśli chcemy zdobywać puchary mistrzostwa, a chcemy, musimy mieć drużynę, na którą będziemy mogli liczyć. Zawodników, na których możemy liczyć i na których będziemy mogli śmiało stawiać i nie będziemy się martwić, czy jeśli go wystawimy, czy za 20 minut nie trzeba będzie dokonać zmiany, bo nagle coś tam strzykło w kolanie, bądź przysłowiowo, nie wiem, pękła żyłka w dupie, za przeproszeniem. Ale mówię to już, bo czasem to naprawdę to tak to wygląda, że po prostu gra, nagle schodzi, bo coś się wydarzyło. Niby równo idzie, niby nie kuleje, niby coś, a jednak później kontuzja, która ciągnie się. Mówię, tygodniami, tak, powtórzmy to jeszcze raz, tygodniami, czasem miesiącami. Także piszcie w komentarzach, co wy tym wszystkim sądzicie, jak wy do tego podchodzicie. Nie wiem, zostawilibyście tych zawodników, wymienilibyście ich teraz radykalnie, czy po trochu, bo musimy oczywiście spojrzeć, mówię, na realia, jak to wszystko wygląda i musimy realnie do tego wszystkiego podchodzić, tak? Także piszcie w komentarzach, subskrybujcie, jeśli tego nie robicie, a podoba wam się to, co robię, lajkujcie i mówię, jeśli ktoś jeszcze nie widział filmu z Łukaszem z kanału Prosto z Manchesteru, serdecznie was zapraszam i odsyłam na mój kanał. Trzymajcie się, na razie, hej!